Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Jaka będzie inflacja, czyli o czym będziemy mówić przy wigilijnym stole? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 z Bloomberga i także z Twittera. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Jaka będzie inflacja, czyli o czym będziemy mówić przy wigilijnym stole? Ten materiał będzie poświęcony danym makroekonomicznym z Polski, ponieważ dzisiaj poznaliśmy już ostateczne informacje dotyczące sytuacji polskiej gospodarki w listopadzie i warto sobie zobaczyć i zaznajomić się z tym, jaka jest koniunktura w polskiej gospodarce w drugim miesiącu czwartego kwartału. I oczywiście inwestorzy i uczestnicy rynku już zakładają, co się może wydarzyć, jakie może być tempo wzrostu PKB na tej podstawie tych danych za czwarty kwartał. No i oczywiście zwracamy przede wszystkim dzisiaj uwagę na ostatnie twarde dane makroekonomiczne o sprzedaży detalicznej, które jak widzimy były wyższe niż zakładały prognozy, a to jest oczywiście kolejna bardzo dobra informacja. Nawet po uwzględnieniu inflacji widzimy, że te dane są lepsze niż zakładały prognozy, czyli ten wpływ komponentu konsumpcji będzie pozytywnie wpływał na podwyższenie tempa potencjalnego wzrostu PKB. No i oczywiście nie należy zapominać o tym, że takie dobre wyniki sprzedaży detalicznej, lepsze od prognoz, to jest ewidentny wpływ tego też, że mamy na terytorium Polski ponad 1 milion dodatkowych osób, które stymulują konsumpcję, czyli Ukraińcy w Polsce bardzo pozytywnie działają na polską gospodarkę. Warto o tym pamiętać. Takie są wnioski płynące z danych o sprzedaży detalicznej. No i co jest bardzo ciekawe, indeks realnej sprzedaży detalicznej, kiedy porównamy go do tego, jak zachowywały się te wskaźniki w ostatnich latach, nie sygnalizuje nam wcale jakiegoś tempa spowolnienia gospodarczego, mocniejszego tempa osłabienia koniunktury konsumpcji. Dlatego też moim zdaniem te dane należy odczytać jeszcze bardziej optymistycznie i pozytywnie i sygnalizują one, że raczej zmniejsza się szansa na to, że będziemy świadkami jakiegoś twardego lądowania polskiej gospodarki. I oczywiście, gdy dodamy do tego także listopadowe dane o produkcji przemysłowej, które poznaliśmy wczoraj, które także były wczoraj opisywane, jako że produkcja przemysłowa była lepsza niż skrajnie optymistyczne prognozy, plus dodatkowo dzisiaj poznaliśmy dane o produkcji budowlano-montażowej, one także była lepsza niż skrajnie optymistyczne prognozy, więc tutaj ewidentnie sygnały są optymistyczne i spowolnienie gospodarcze, które jest na całym świecie, które jest wywołane wzrostami stóp procentowych, a stopy procentowe są wywołane wzrostami inflacji, a inflacja jest wynikiem oczywiście konfliktu zbrojnego i tych wszystkich innych problemów z ostatnich 2 lat, to widzimy, że polska gospodarka trzyma się na tym tle bardzo dobrze, więc o czym będziemy mówić przy wigilijnym stole? Na pewno nie o tym, że tempo spowolnienia gospodarczego w jakiś sposób negatywny wpływa teraz na polską konsumpcję, polską gospodarkę i oczywiście ten temat nie będzie jednym z głównych które będzie poruszany przy wigilijnym stole. Wracając jeszcze do rynku budowlanego, widzimy tutaj poszczególne komponenty rynku budowlanego, jaka jest dynamika wzrostu rok do roku. Oczywiście ten sektor budowlany jest najbardziej narażony na konsekwencje podwyżek stóp procentowych, dlatego te dynamiki w ujęciu ostatnich miesięcy zbliżają się do zera, bądź też są na wartościach ujemnych. No i oczywiście ten kanał produkcji budowlanej, budowlano-montażowej jest tym jednym z najsłabszych ogniw, które są bardzo wrażliwe na zmiany tego, jaka jest stopa procentowa. I oczywiście na następnym wykresie widzimy wskaźniki rynku mieszkaniowego dla naszego kraju. I oczywiście tematem jest także inflacja. Jaka będzie inflacja, o czym będziemy mówić przy wigilijnym stole? Wczoraj poznaliśmy dane o inflacji producenckiej, która oczywiście zaskoczyła bardzo pozytywnie. Były to dane lepsze niż zakładała mediana prognoz. Dane wpisują się w ten trend, który jest obserwowany w całej Europie. To nie jest jakiś szczególny ewenement, że inflacja w Polsce spada mocniej, szybciej niż zakładały wcześniejsze prognozy. Plus jeżeli uwzględnimy, że wynagrodzenia w Polsce rosną w tempie wyższym niż zakładały prognozy, to oczywiście w tym miejscu, patrząc przez pryzmat realnych płac, to negatywne zjawisko, jakim jest inflacja, jest w tym wypadku troszeczkę neutralizowana i z tego się należy oczywiście cieszyć.
Cieszyć się należy także z tego, jak widzimy tutaj na następnym wykresie, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zaczyna zbliżać się już do 7 000 zł z dużą szansą, że w przyszłym roku z hukiem pokonamy tą barierę 7 000 zł. Widzimy przyspieszenie tego trendu, zwłaszcza od 2017 roku. Przyspieszenie jest bardzo dobrze widoczne, także pokonaliśmy także wieloletni, 15-letni trend, linię trendu, która także jest widoczna na tym wykresie. To jest dobra informacja. Jeżeli wyhamuje inflacja, to te nożyce znowu staną się pozytywne, czyli realne płace staną się dodatnie i w takiej sytuacji będzie to bardzo dobra informacja, ponieważ będzie zwiększała prawdopodobieństwo szybkiego doganiania tempa życia i tempa rozwoju krajów zachodniej Europy. I myślę, że tego typu zjawisko będzie obserwowane w 2023 roku. Poznaliśmy dzisiaj także dane o zaufaniu konsumenckim. Te dane pokazują najświeższe informacje, ponieważ odnoszą się do grudnia. W ostatnich miesiącach, oczywiście z powodu wojny, wszystkich zjawisk gospodarczych, zaufanie konsumenckie jest na dnie. Ten wykres, który widzimy w tle, bardzo dobitnie to pokazuje. Tak bardzo słabych wskaźników nie mieliśmy od tych wydarzeń sprzed 2 lat. Oczywiście także od recesji, która miała miejsce 10 ponad lat temu. No i oczywiście na fali bardzo niskiego zaufania konsumenckiego bardzo łatwo będzie wprowadzać tutaj optymizm do gospodarki, jeżeli tylko pojawią się informacje, które będą taki optymizm mogły zwiększyć. Dlatego też myślę, że 2023 rok, jedną z największych szans na to jest ożywienie oczekiwań optymistycznych w polskiej gospodarce. No i poznaliśmy także wśród tych oczekiwań konsumenckich także oczekiwania inflacyjne. No i jaka będzie inflacja, czyli o czym będziemy mówić przy wigilijnym stole? Okazuje się, że jeżeli zobaczymy na strukturę oczekiwań inflacyjnych konsumentów na najbliższe 12 miesięcy, to jak tutaj pokazuje ten wskaźnik, który został skomentowany przez pana Grzegorza Siemiączyka, te oczekiwania są najniższe od sierpnia 2021 roku, czyli dezinflacja jest także widoczna w oczekiwaniach inflacyjnych, no i być może będzie to jeden z tych ciekawych tendencji, tych trendów, które będą obserwowane podczas rozmów przy wigilijnym stole, że te oczekiwania co do inflacji nie będą już aż tak bardzo straszyły, jak jeszcze straszyły na początku konfliktu zbrojnego, ponieważ zobaczmy, oczekiwania inflacyjne na początku konfliktu zbrojnego, czyli w marcu, w lutym, były na bardzo wysokich poziomach, były bardzo wyraźnie podwyższone. Teraz już ewidentnie ten problem jest coraz mniej istotny dla konsumentów i jak pokazuje wskaźnik, jest on na poziomach najniższych od sierpnia 2021 roku, więc inflacja oczywiście będzie tematem, który będzie rozwijany przy wigilijnym stole, natomiast nie będzie ona aż tak bardzo straszyła, jak jeszcze można było tego można było oczekiwać parę miesięcy temu i takie są wnioski płynące z najnowszych danych makroekonomicznych, które dzisiaj poznaliśmy. Jakie są konsekwencje rynkowe, bo to także dla nas jest istotne. Oczywiście bardzo wiele milionów naszych obywateli ma zaciągnięte kredyty hipoteczne, no i na podstawie wszystkich wydarzeń makroekonomicznych, decyzji banków centralnych, stóp procentowych, należy oczekiwać odpowiedzi na pytanie, będą także rozmowy dotyczące tego, jakie będą przyszłe stopy procentowe. No i tu na tym wykresie chciałbym pokazać właśnie, jak zachowują się te oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych. W tym wypadku mamy tutaj stawki FRA mniej więcej za rok i na następnym wykresie mamy WIBOR 3-miesięczny, który także jest bardzo znany tym wszystkim, którzy mają kredyty. Jak widzimy, na przestrzeni od samego początku grudnia WIBOR 3-miesięczny spadł o 25 punktów bazowych i to jest bardzo ważna wiadomość, czyli mamy drugi miesiąc, że WIBOR 3-miesięczny spada, oczekiwane są obniżki stóp procentowych w końcówce 2023 roku i to także może wpływać na optymizm, na wzrost nastrojów optymistycznych, które będą w 2023 roku się ujawniały. Natomiast jednym z tych ciekawych tematów do rozmów przy wigilijnym stole będzie oczekiwanie co do oczywiście obniżek stóp procentowych i poziomu stóp procentowych. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby
jeżeli będziecie Państwo rozmawiać na ten temat przy wigilijnym stole, to garść argumentów płynąca z tego wpisu z mojego kanału, żeby przechylała szansę na rzecz tezy o tym, że 2023 rok nie będzie zły, raczej będzie optymistyczny, a im bliżej końca tego roku 2023, tym większa szansa na nawet głębokie obniżki stóp procentowych, ponieważ w cenie, w rynku jest już kilka obniżek stóp procentowych i być może za rok, jak będziemy powtarzać ten materiał, będziemy już świadkami obniżek stóp procentowych w skali 75 do 100 punktów bazowych. Także ten optymizm płynący z rynku przyszłych stóp procentowych powinien być także jednym z tematów przy wigilijnym stole i myślę, że garść optymistycznych wniosków płynących z tych wykresów, z tego wpisu warto sobie zapamiętać, żeby ich używać przy wigilijnym stole, jeżeli będziemy rozmawiać na ten temat. No i oczywiście po tych wszystkich danych twardych, makroekonomicznych pojawiają się oczekiwania rynkowe co do tego, jakie będzie tempo wzrostu gospodarczego. No i oczywiście ING w tym swoim wpisie jednoznacznie sygnalizują, że dane sygnalizują odporność polskiej gospodarki na różnego rodzaju szoki. No i oczywiście wzrost gospodarczy jest szacowany w czwartym kwartale na 2,5% na plusie, a w całym 2022 na około 5%. No i oczywiście wniosek jest też taki banku, że odporność gospodarki na szoki to dobry prognostyk na trudny rok 2023. I oczywiście ja się przychylam ku temu, że 2023 rok będzie optymistyczniejszy niż zakładają teraz prognozy na przełomie tego i przyszłego roku. Także myślę, że tematy dotyczące gospodarki przy wigilijnym stole należy w takim kontekście oceniać. No i oczywiście będziemy weryfikować te dane względem tego, jakie będą się faktyczne informacje pojawiały z polskiej i gospodarki. Jaka jest reakcja rynkowa? Na te dane widzimy umocnienie krajowej waluty, pomimo tego, że generalnie widać stabilizację na euro-dolarze, ale jednak euro-złoty atakuje swoje wsparcie w rejonie 4,65, a złamanie tego poziomu będzie oznaczało, że w okresie okołoświątecznym, kiedy mamy ograniczoną płynność, może wystąpić zjawisko silnego, gwałtownego nawet umocnienia krajowej waluty na ograniczonej płynności. Dlatego moim zdaniem prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w ostatnich dniach tego roku silnie rośnie, a gdyby jeszcze dodatkowo nałożyło się na to zjawisko wzrostów euro-dolara, to prawdopodobieństwo umocnienia złotego w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach 2022 roku będzie jeszcze silniejsze i szczególnie oczywiście względem amerykańskiego dolara, a utrzymywanie poniżej poziomu 4,40 zachęca do tego, żeby widzieć poziomy 4,30. Jeszcze w tym roku jest na to coraz większa szansa. Te dane, które pojawiły się, zwiększają prawdopodobieństwo dobrej realizacji scenariuszy dotyczących rozwoju polskiej gospodarki i wpływają na to także, że polskie obligacje są kupowane i zawracamy z tych poziomów, które były obserwowane ostatnio. Prawdopodobnie o okolicach świąt wrócimy w rejon średniej 200-sesyjnej widocznej na wykresie i wygląda na to, że do końca roku będziemy się tutaj konsolidować, ponieważ na razie nie widać czynników, które mogłyby ruszyć polski rynek obligacji z tych poziomów, a początek przyszłego roku zapowiada się na mocne wybicie albo w górę albo w dół, w zależności od tego, który scenariusz rozwoju gospodarki będzie bardziej wyceniany przez rynek. Optymizm widać także na polskiej giełdzie papierów wartościowych, która w momencie tworzenia tego wpisu w okolicach godziny 14:45 jest na swoich dobowych maksimach, ale moim zdaniem najważniejsze informacje tej sesji są takie, że jest potwierdzona wczorajsza. Wczorajsza sesja była imponująca, bardzo ładna, która zachęca nawet do trwałego wyjścia nad poziom 1800 punktów. Jeżeli optymizm na Wall Street będzie dzisiaj stanie się faktem, to na fali tego, co się dzieje na innych klasach polskich aktywów, na obligacjach i na rynku złotego, moim zdaniem wzrośnie szansa na zakończenie nad poziomem 1800 punktów dzisiaj lub też w kolejnych dniach na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a jeżeli tak się stanie, to jeszcze bardziej wzrośnie prawdopodobieństwo ataku na psychologiczny poziom 2000 punktów, być może nawet jeszcze w tym roku, jeżeli oczywiście optymizm pojawiłby się na Wall Street, ponieważ moim zdaniem jest to jednak warunek kluczowy do tego, żeby atak popytu na ryzyko w ujęciu globalnym stał się faktem. A skąd on się bierze? Ponieważ amerykańskie obligacje są dzisiaj kupowane
Rentowność zbliża się do poziomu 3,60 i to moim zdaniem zwiastuje, raczej sygnalizuje optymizm dzisiaj na Wall Street i że indeksy giełdowe będą miały potencjał ku temu, żeby rosnąć. Zmniejsza się ilość globalnych obligacji o ujemnej rentowności. Warto zwrócić uwagę, jak bardzo na przestrzeni ostatniego roku zmniejszyła się ilość dostępnych tych obligacji. A oczekiwania co do stóp procentowych, jak widzimy, dla Stanów Zjednoczonych tutaj niewiele się zmieniły. Ta implikowana stopa procentowa jakoś się w ogóle nie chce zmieniać, natomiast widać zmiany dla strefy euro. I tutaj już wrzesień 2023 roku jest wyceniany, że stopa procentowa ta implikowana może osiągnąć poziom 3,30. To wcześniej nie było dyskontowane i być może jest to jeden z tych głównych powodów, dlaczego euro-dolar rośnie, ponieważ zwiększa się przyszła stopa procentowa dla strefy euro, a mniej więcej na niezmienionych poziomach lub też nawet spadających jest dla Stanów Zjednoczonych, a to w naturalny sposób wywołuje presję na umocnienie euro, a osłabienie amerykańskiej waluty. Stąd też euro-dolar już jest po prostu trwalej usadowiony nad poziomem 1,06. I to jest oczywiście także dobra informacja dla tych wszystkich, którzy liczą na spadki pary dolar do jena. Do tych wszystkich zjawisk na japońskich obligacjach dołączają się także zachowania amerykańskich obligacji plus zachowania amerykańskiego dolara na swoim indeksie, więc wsparcie 130 jest zagrożone. Moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy łamać ten poziom i będziemy ruszać do kolejnego wsparcia w okolicach 125 na tej parze. Widzimy także presję na euro względem funta brytyjskiego. Od kilku tygodni w końcu coś się dzieje na funcie brytyjskim, ale w tym wypadku funt brytyjski jest sprzedawany, a powrót nad poziom 0,87 na eurofuncie sprzyja tendencjom wzrostowym. Warto o tym pamiętać. Jeżeli dodatkowo Bitcoin wróci nad poziom 17 tysięcy dolarów, to oczywiście wzrośnie także prawdopodobieństwo, że kryptowaluta będzie wspierała popyt na ryzyko w ujęciu globalnym. Spodziewam się dzisiaj optymistycznej sesji na Wall Street z powodu tego, jak zachowują się amerykańskie obligacje. Każdy powrót nad poziom 3900 punktów będzie odczytany optymistycznie i jak widzimy na następnym wykresie, ten rok jest rokiem dużych spółek z indeksu Standard & Poor's względem tego, jak zachowuje się indeks Nasdaq technologiczny, spółek tych największych 100 technologicznych spółek z Wall Street. To ten rok jest rokiem indeksu Standard & Poor's. Pokazuje to, że spółki value zachowują się lepiej niż spółki typu growth. Mamy powrót nad poziom 14 tysięcy punktów także na indeksie DAX z potencjałem ku temu, żeby ten DAX jednak spróbował obronić swoje wsparcie, dając potencjał ataku popytu na ryzyko. I na koniec dział surowcowy. Myślę, że warto rozpocząć go od tego, jak bardzo na przestrzeni ostatnich dni spadają zapasy ceny gazu. Wciąż są one nad średnią z ostatnich 10 lat, ale widzimy, że atak zimy spowodował, że te zapasy zaczęły bardzo wyraźnie spadać. Na następnym wykresie widzimy wzrost ceny ropy naftowej. Ze względu na to, że testujemy teraz średnią dwustosunową na wykresie tygodniowym okolice 77 dolarów, a rynek przekracza ostatnie maksima, dlatego też występuje prawdopodobieństwo przejścia tego poziomu, a to dałoby nam nawet szansę na powrót nad poziom 80 dolarów. Popyt na ryzyko widzimy także na rynku miedzi. Miedź nie jest w stanie wrócić poniżej poziomu 8300 dolarów, a to faworyzuje scenariusze jednak prowzrostowe na rynku ryzyka na całym świecie i także widać wzrost na cenie złota. Złoto, mając na uwadze zachowanie tego, co się dzieje w Azji, plus zachowanie amerykańskiego dolara na indeksie, plus zachowanie amerykańskich obligacji, ma duży potencjał ku temu, żeby zaatakować ostatnie maksima i je nawet pokonać, dlatego też potencjalny wzrost może się zatrzymać na górnym ograniczeniu tego klina zniżkującego dwumiesięcznej historii widocznego na wykresie, ale na razie generalnie scenariusze prowzrostowe są zdecydowanie faworyzowane. Więc jaka będzie inflacja, czyli o czym będziemy mówić przy wigilijnym stole? Myślę, że temat jest bardzo interesujący.
Zawarłem w tym wpisie dla Państwa garść argumentów ku temu, żeby twierdzić, że w 2023 roku inflacja stanie się coraz mniejszym problemem. Im bliżej końca 2023 roku będą nawet szanse na obniżki stóp procentowych z powodu tego, jak zachowuje się globalna inflacja, ponieważ zjawiska inflacyjne w Polsce powielają to, co się dzieje na całym świecie. Więc myślę, że optymizm powinien zagościć i te dane są dobre i powinny optymistycznie tworzyć optymistyczny klimat przy naszym wigilijnym stole. A oczywiście, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to zachęcam tam na dole w opisie i w komentarzu link do materiałów edukacyjnych XTB, a temat, który jest teraz na topie, dotyczy tego, czy internet rzeczy jest przyszłością i co może zmienić na rynkach finansowych. To jest bardzo interesujące zagadnienie. Internet rzeczy to jest temat, na który warto zwrócić uwagę. Będziemy zwracać na niego coraz większą uwagę i myślę, że warto się zaznajamiać z tymi materiałami, które nam tłumaczą, co się dzieje w gospodarce i co się może wkrótce wydarzyć. Także zapraszam do tego materiału, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.